Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam rodzinne mieszkanie pełne życia, a zarazem zarażające spokojem. Cześć, mam na imię Teresa i zapraszam Was do obejrzenia naszego 52,5-metrowego mieszkania, w którym mieszkamy od 2 lat razem z mężem i z 2 dzieci. Urządzając je, bardzo zależało mi na takiej atmosferze takiego wyciszenia i odpoczynku. Bardzo chciałam postawić na takie naturalne kolory, tkaniny, trochę drewna, aby łatwo było nam tutaj po prostu tak odetchnąć i odpocząć. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu po prawej mamy głęboką, dużą 3-drzwiową szafę, za którą jest szafka na buty z miejscem do odłożenia kluczy. I klucze to jedna z nielicznych rzeczy, które są na wierzchu, gdyż przedpokój specjalnie został tak pomyślany, by wszystkie kurtki, torebki, czapki miały swoje miejsce w szafie. I dzięki temu na wierzchu było mniej rzeczy i nie tworzył się wizualny chaos. Na wprost drzwi zostało powieszone lustro, które jest jednak dość wysoko, dlatego z myślą o młodszych mieszkańcach zostało powieszone również drugie niżej. I są tutaj też haczyki, koszyk na czapki, by dzieci mogły samodzielnie się ubierać. Przedpokój płynnie przechodzi w korytarz prowadzący do salonu z kuchnią, a po drodze mamy łazienkę, sypialnię, w której teraz śpi półroczny maluszek, tu pokój starszego brata i schowek, przy którym zatrzymamy się na dłużej. Deweloper proponował, by w tym miejscu zrobić dodatkową toaletę, no ale sami przyznajcie, schowki są fantastyczne. Oczywiście w szafie też można przechowywać rzeczy po sam sufit, ale jednak szafy rzadko są aż tak głębokie i pojemne jak schowek, w którym można postawić również pralkę, suszarkę, a dzięki dobrej organizacji może być nie tylko dużo miejsca do przechowywania, ale też wszystko może być wygodnie dostępne. Z tej strony mamy nie tylko półki, ale też haczyki i pojemniczki na mniejsze przedmioty, a na dole miejsce na rzeczy do sprzątania, przede wszystkim robot sprzątający. Sama od jakiegoś czasu mam w domu model RCV5 marki Kercher i muszę przyznać, że zaskakująco dobrze sobie radzi. Obawiałam się, że w moim mieszkaniu pełnym przedmiotów stojących na ziemi i często rozsypanych zabawek sprzątanie będzie nieefektywne, a w związku z tym, że większość czasu spędzam w domu i nie lubię hałasów, będę wolała sięgnąć po tradycyjny odkurzacz i mieć sprzątanie szybko za sobą. A jednak nie. Dzięki wygodnemu sterowaniu aplikacją mogę uruchomić sprzątanie nie wstając od biurka albo po prostu będąc poza domem. Przypominam sobie o odkurzaniu podczas zakupów? Włączam i sprzątanie skończy się nim wrócę. Koty znowu rozsypały żwirek w łazience? Nie ma problemu. Ustawiam sprzątanie samej łazienki i mogę zapomnieć o temacie. W aplikacji mogę ustawić moc i rodzaj sprzątania, programować harmonogram, a gdy zapomnę schować kable, robot ich nie wciągnie, tylko zauważy, ominie i zaznaczy je na mapce, bym wiedziała, że mu przeszkodziły. Mogę tworzyć różne mapy, np. poszczególnych pięter w domu i dostosowywać parametry konkretnych pomieszczeń, np. w taki sposób, by parkiet był myty małą ilością wody, a łazienki dużą. Najcichszy tryb działa tak wydajnie, że w pełni zaspokaja moje potrzeby. Nie trzeba pamiętać o kupowaniu nowych worków, a samo opróżnianie robota jest niezwykle proste. Urządzenie nie spadnie ze schodów i ominie dywany podczas mycia podłogi na mokro. Jednocześnie zaskakująco dobrze sobie radzi z pokonywaniem niskich progów. Nie sądziłam, że będzie w stanie wjechać do mojej garderoby, a jednak to potrafi. Bardzo miło cieszyć się czystą podłogą, nie wkładając w to ani odrobiny wysiłku. Szczególnie polecam to urządzenie rodzicom małych dzieci, przy których czysta podłoga na co dzień jest szczególnie istotna. Zamiast narzucać sobie intensywne tempo sprzątania przy tylu obowiązkach, lepiej zostawić to technologii, która zadba o porządek, podczas gdy my będziemy mogli cieszyć się spacerem z maluszkiem. Przekonani? Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym lub innymi produktami marki Kercher, mam niespodziankę. Szczegóły oczywiście w opisie filmu. Teraz jesteśmy w salonie połączonym z kuchnią. Panuje tu naturalna, delikatna kolorystyka, poczucie harmonii, które dodatkowo potęguje to, że Teresie zależało na tym, by fronty były jak najbardziej symetryczne i dlatego na przykład zmywarka ma 2 fronty łączone, a w głębokich szufladach są nawet po 2 szuflady ukryte. I spójrzcie zresztą, jak te szuflady zostały pięknie zagospodarowane. Teresa uporządkowała swoje przyprawy na górze w takich małych słoiczkach, a niżej różne rzeczy w takich większych
po soczewicy. To nie były słoiki kupione specjalnie do tego, by przechowywać w nich rzeczy, tylko po prostu zostały po produkcie spożywczym. Warto je wykorzystywać. Tutaj zostały też podpisane, więc łatwo sięgnąć po różne rzeczy. A obok są też ziemniaki i cebula w specjalnych, dedykowanych koszyczkach i oddzielonych podziałką w szufladzie, dzięki czemu wszystko ma swoje miejsce i nawet tu w szufladzie panuje porządek. Stół jest okrągły, czego może w tym momencie nie widać, gdyż jest rozłożony, a okrągłe stoły po rozłożeniu przeważnie stają się owalne. I nic dziwnego, że stół jest teraz w tej formie, gdyż wraz z pojawieniem się kolejnego dziecka doszło dodatkowe krzesełko, więc też przyda się dodatkowy blat. Takie krzesła dla dzieci, które mają możliwość regulowania siediska i oparcia na nogi, stają się coraz bardziej popularne i bardzo dobrze, bo są super wygodne dla dzieci i rosną razem z nimi. A tu dodatkowo mamy jeszcze taką nakładkę dla dzidziusia, by mógł nam towarzyszyć przy stole. Bardzo przydatnym patentem w domach, w których są małe dzieci, są klamki na kluczyk. Gdy są wciśnięte, nie możemy otworzyć. Gdy włożymy kluczyk, przekręcimy, ten element się wysuwa i wtedy już możemy normalnie z klamki korzystać. Gdy odchodzimy, po prostu wciskamy i dziecko bez naszej kontroli nie wyjdzie na balkon ani nie otworzy okna, co może być przecież bardzo niebezpieczne. Wymienienie klamek nie wymaga jakichś specjalnych zdolności. Zobaczcie, że tu wystarczy przekręcić ten element i od razu mamy dostęp do śrubek, więc nie potrzebujecie wzywać fachowca. Takie klamki możecie kupić w markecie budowlanym i po prostu samodzielnie je wymienić. W mieszkaniach, które Wam pokazuję, często są maskownice do zasłon, tylko przeważnie to takie cienkie listewki. W mieszkaniu, w którym mieszkam, są maskownice zrobione z karton gipsu, które są bardzo rozbudowane, aż takie trochę przyciężkie. A tu mamy elegancki kompromis, również z karton gipsu, jednak subtelne, nieduże, nie wystające aż tak bardzo i nie dominujące we wnętrzu. Tu mamy rozsady z nasion, poziomki i dynie. Maria w odcinku o hodowaniu warzyw na balkonie zachęcała Was do tego, by zawsze doczytać o roślinach, które sadzimy, by dać im optymalne warunki i dzięki temu uzyskać jak najwięcej i jak najsmaczniejszych owoców i warzyw latem z naszego balkonu. Ja natomiast zachęcę Was również do eksperymentowania i jeżeli dziecko chce posadzić dynię, bo to jego ulubiona roślinka, to posadźmy dynię, nawet jeśli nie wierzymy, że faktycznie na tym balkonie urosną. Tą przestrzeń aranżowaliśmy już po wprowadzeniu się tutaj. Najpierw dokupiliśmy nową kanapę, a potem długo zastanawiałam się, jak tą przestrzeń tutaj zaaranżować, żeby była wygodna, a jednocześnie taka minimalistyczna, żeby tego jednak niedużego salonu nie przytłoczyła. Ostatecznie postawiłam na szafkę z sieciówki, którą okleiłam lamelami z marketu budowlanego i na to jeszcze poszła bejca z lakierem. Ta szafka jest podwieszona z tyłu tam do ściany i dzięki temu uzyskałam taki efekt lekkości, na którym mi zależało. Wybierając dywan do swojego domu, zwróćcie uwagę nie tylko na wzór i to, jak jest w dotyku, ale też na to, jak jest gruby, gdyż cienkie dywany mają to do siebie, że łatwiej się marszczą, podwijają i trudniej jest zabezpieczyć, żeby się nie ślizgały. Zdarzają się dywany, które już domyślnie mają od spodu warstwę antypoślizgową i to jest zdecydowanie najbardziej komfortowy wybór, jeżeli nie chcecie się o to potem sami martwić. W pokoju syna, w duchu Montessori, zabawki są ułożone nisko, tak żeby dziecko miało do nich dostęp. Nie są jednak na otwartych półkach, a za frontami, by uniknąć niepotrzebnego dodatkowego rozgardiaszu. I tutaj mamy zarówno zabawki luzem, jak i w takich koszyczkach, jak i w torebeczkach zamykanych na suwak i są tu układanki od razu rozłożone, co zachęca do tego, by je ułożyć. A na górze jest już szafka, do której dziecko nie ma tak łatwego dostępu i to są zabawki na podmiankę, do rotacji. Dzieci szybko się nudzą różnymi zabawkami, a gdy je schowamy
i wyjmiemy po jakimś czasie, to na nowo stają się ciekawe. To te same szafki, co w salonie, tylko tutaj bez lameli i pomalowane na inny kolor. Zwróćcie też uwagę na łóżko, które Teresa kupiła jako używane i przemalowała, nadając mu nowy charakter. Łóżko ma ciekawy rozmiar, jest szerokie, a krótkie, a wynika to z tego, że jest rozsuwane, może rosnąć razem z dzieckiem i dlatego już teraz ma standardową szerokość, no ale jednak jest niestandardowo krótkie. Szafa również jest dostosowana do aktualnego wzrostu dziecka i teraz są w niej malutkie ubranka na wieszakach, pod nimi dużo szuflad, nad wysuwane koszyczki, a z czasem, gdy dziecko będzie rosło i jego ubrania będą stawały się również coraz większe, zamiast wymieniać cały mebel, wystarczy zdemontować koszyczek i drążek powiesić wyżej i mebel cały czas będzie funkcjonalny i optymalnie wykorzystywał przestrzeń. Wprowadzając się tutaj, zostawiliśmy sobie do zrobienia na potem bardzo wiele rzeczy. Wiele mebli też dokupowaliśmy po czasie. No i tak 2 lata po przeprowadzce parapety dalej są na naszej liście do zrobienia, dalej czekają na swoją kolej. Zarówno w sypialni, jak i w pokoju dziecięcym są zasłony dwuwarstwowe. Z tej strony tkanina, a z tej strony materiał zaciemniający. Dzięki temu po zasłonięciu można położyć dziecko spać, nawet jeśli słońce jeszcze nie zaszło. Na tej ścianie jest bardzo duża szafa, 3 części głębokie i 1 płytsza, wybrana w taki sposób, by drzwi mogły się szerzej otworzyć. Natomiast z tej strony drzwi szafy również nie otwierają się w pełni ze względu na kolizję uchwytu ze ścianą. Montażyści, nie chcąc zostawiać szczeliny, pokusili się nawet o wycięcie listwy przypodłogowej w taki sposób, by szafę tutaj maksymalnie dosunąć. No i na pierwszy rzut oka na pewno jest ładnie, ale jednak nie tak praktycznie. Gdyby w szafie były same półki, to może nie robiłoby to aż takiej różnicy, ale w momencie, kiedy tutaj są szuflady, wysuwany koszyk, to trochę o ten front zawadzają i nie korzysta się z nich aż tak wygodnie. Wystarczyłoby nie dosuwać szafy do końca, zostawić przestrzeń, a jeżeli nie lubimy takich zakamarków, możemy zabudować je jakąś listwą maskującą czy po prostu blendą. Kilka lat temu Teresa trafiła na ogłoszenie sprzedaży takiego koszyka do spania dla dzieci, jednak mimo, że bardzo jej się podobał, to nie miała wtedy dzieci i nie zdecydowała się na zakup. Dopiero gdy zaszła w ciążę, zaczęła szukać takiego koszyka, to okazało się, że jej koleżanka, która kupiła dokładnie tamten koszyk, teraz sama go sprzedaje, więc historia zatoczyła ciekawe koło i koszyk, który wpadł w oczy Teresie te kilka lat temu, ostatecznie faktycznie do niej trafił. Kiedy wykończyliśmy to mieszkanie, mój starszy synek, jak był malutki, kąpał się w swojej wanience, więc wydawało nam się, że prysznic to jest bardzo dobry pomysł. Jednak teraz, gdy mam na pokładzie 2 maluchów, naprawdę nie ma dnia, żebym nie żałowała tego, że nie zrobiliśmy tutaj wanny. W łazience ściana za umywalką i ta półeczka zostały wyłożone cegłą rozbiórkową. W kontekście cegły w domu często pojawiają się pytania, jak sobie radzi z wilgocią, czy nie brudzi, ale tak naprawdę to nie jest tylko kwestia cegły, ale przede wszystkim odpowiedniej impregnacji. Ta cegła może być wykorzystywana nawet na elewacjach, więc domyślacie się, że w łazience tym bardziej radzi sobie bez problemu. Nawet gdy macie dużo kosmetyków na wierzchu, możecie ułożyć je na takiej tacce, dzięki czemu będą wyglądały nam bardziej uporządkowane. W tym filmie to już wszystko. Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej, zajrzyjcie do Teresy. A ja czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i przypominam, że w opisie zostawiłam link do robota sprzątającego, który może bardzo ułatwić utrzymanie domu w czystości. Mam nadzieję, że subskrybujecie już wnętrza, zewnętrza i zobaczymy się w kolejnym materiale. Pa, pa!